Fani strzelanek, którzy wychowywali się na tytułach z lat 90. doskonale znają serię Doom oraz Wolfenstein. Pomimo, że te dwie serie wychodzą do dnia dzisiejszego, znajdziemy też sporo upadłych serii, które w pewnym momencie się zagubiły i dzisiaj pamiętają o nich jedynie najwięksi zapaleńcy. Jedną z takich serii jest Duke Nukem, który pomimo mocnego startu bardzo szybko zaczął podupadać. W tym filmie przybliżę Wam historię księcia i jego upadek, omawiając każdą grę z serii. Zapraszam. Przełom lat 90. to złota era platformówek. Nintendo ma swojego Mario, Sega ma Sonika, ale niestety gracze PC-ów muszą obchodzić się smakiem. Tę lukę postanawia wypełnić Apogee Software, która rozpoczyna pracę nad platformówką, której największym wyróżnikiem miał być główny protagonista. Inspiracją dla postaci był trend z lat 80. i 90. skupiający się na bohaterach kina akcji, takich jak Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone czy Bruce Willis. Gra początkowo nosiła nazwę Metal Future lub Heavy Metal, w zależności od okresu produkcji i miała być grą osadzona w przyszłości. Główny bohater był napakowanym osiłkiem, jednak gra od początku stawiała na pastisz i nie traktowała chłopa ubranego w obcisły różowy podkoszulek jako coś na serio. Z czasem zmieniono nazwę na Duke Nukem i tak ją początkowo wydano, jednak tu pojawił się problem, bowiem okazało się, że jeden z bohaterów kreskówki Kapitan Planeta nazywał się właśnie Duke Nukem. Aby uniknąć pozwów związanych z nazwą, wprowadzono subtelną zmianę nazwy gry na Duke Nukem i w tej wersji ukazywały się jego późniejsze wydania. Z czasem jednak okazało się, że nazwa postaci z kreskówki nie była zastrzeżona, więc tym samym przy następnej części wrócono do nazwy Duke Nukem. Fabuła przenosi nas do 1997 roku. Dr. Proton, szalony naukowiec, pragnie podbić świat za pomocą swojej armii techbotów. Tytułowy bohater Duke Nukem jest jedyną osobą, która może podjąć się zadania powstrzymania go. Akcja pierwszego odcinka rozgrywa się w zdewastowanym Los Angeles po inwazji techbotów. W drugim odcinku Duke ściga Dr. Protona do jego tajnej bazy księżycowej. W trzecim odcinku Dr. Proton używa wehikułu czasu, aby uciec w przyszłość, a Duke ściga go, aby położyć kres jego szalonym planom. Głównym celem gry jest dotarcie do wyjścia z każdego poziomu, niszcząc wrogów i zbierając punkty. Wiele obiektów na ekranie można zestrzelić, w tym skrzynki, przeszkody i bloki. Oprócz punktów niektóre przedmioty kolekcjonerskie otrzymują power-upy zdrowia, power-upy broni oraz przedmioty ze specjalnymi zdolnościami. Ostatni poziom każdego epizodu nie ma wyjścia i kończy się go, gdy gracz znajdzie i pokona Dr. Protona. Na końcu każdego poziomu, z wyjątkiem ostatniego w każdym epizodzie, gracz może otrzymać do 7 bonusów o wartości 10 000 punktów, zdobywanych za osiągnięcie określonych celów, takich jak na przykład zniszczenie wszystkich kamer. Pierwszy epizod gry był udostępniany za darmo, ale jak to zawsze bywa, ci co zagrali po prostu chcieli więcej i masowo ruszyli do sklepów po pełną wersję gry, która w krótkim czasie była ogromnym sukcesem komercyjnym. Na sequel musieliśmy czekać 2 lata i pierwsze co rzuca się w oczy już na starcie to sekwencja na strzelnicy, po której ukończeniu po raz pierwszy w historii słyszymy głos Duke Nukema. W rolę księcia wcielił się jeden z pracowników Apogee, Joe Ziegler, który został poproszony o wydobycie z siebie dźwięków w stylu badasowych bohaterów kina akcji z tamtych lat. W zasadzie dopiero tutaj widzimy zalążek tego Duke'a, którego znamy. Rzuca on one-linerami, a także czyta książkę o tym, jaki to on jest świetny, karmiąc swoje ego. Tym razem zamiast walczyć z szalonym naukowcem przyjdzie nam zmierzyć się z ufokami. I ogólnie fabuła była jeszcze bardziej prowadzona na luzie i z dużym przymrużeniem oka. Na potrzeby sequela przebudowano cały silnik, a nasz bohater stał się bardziej mobilny. Od teraz mógł on kucać, rozglądać się na boki, strzelać w górę, w dół itd. Kolorystyka również była bardziej nasycona, co moim zdaniem broni się nawet dzisiaj. Uroku nadawały również liczne efekty cząsteczkowe i migoczące światełka. Tak świetnie zrobiona gra musiała być hitem sprzedażowym, prawda? Otóż nie. Kiedy wychodził Duke Nukem 2, był to powolny zmierzch popularności platformówek, a publika znalazła sobie nowe zabawki, czyli FPS-y takie jak Wolfenstein 3D oraz Doom. Widząc te rynkowe zmiany, Apogee podjęło rozsądną decyzję o podzieleniu się na 3 mniejsze firmy. Jedną z nich było 3D Realms, które, jak nazwa wskazuje, miało pozycjonować się i specjalizować jako gry na raczkującej jeszcze grafice trójwymiarowej, Apogee mające pozostać przy swoim platformowym fundamencie, pozostać firmą matką oraz zająć się kosztami wydawniczymi. Ostatnią wydzieloną spółką było Pinball Wizards, mająca robić komputerowe flipery. Twórcą silnika Build użytego przy produkcji Duke Nukem 3D był Ken Silverman, młody programista, który w 1993 roku zbudował go niemal od zera.
Build pozwalał na iluzję pełnego 3D poprzez różne wysokości, pokoje nad pokojami, lustra i tym podobne. Było to sprytne oszustwo, które z dzisiejszej perspektywy nazywamy grafiką 2,5D, ponieważ pomimo obracania grafik za główną kamerą i wzrokiem naszego protagonisty, były one płaskimi sprite'ami. Projektanci poziomów, głównie Alan Bloom i Richard Levelord Gray, tworzyli je wspólnie, często manipulując limitem klatek na sekundę, co prowadziło do uproszczeń przestrzennych. W dniu premiery w styczniu 1996 roku recenzenci byli zgodni. Duke Nukem 3D przesunął granicę FPS-ów. Chwalono interaktywne otoczenie, energiczny design poziomów, efekty techniczne build i silną osobowość głównego protagonisty. W grze poza bogatym arsenałem broni i kultowym dzisiaj głosem Johna St. Johna było mnóstwo elementów, z którymi mogliśmy wejść w interakcję. Duke Nukem mógł się odlać, spojrzeć w lustrze, jaki to jest zajebisty, a także na licznych poziomach znajdowały się tancerki, które po otrzymaniu od księcia szmalu odkrywały swoje wdzięki. Game Rankings i Metacritic zebrały dla wersji PC-towej oceny w okolicach 89%. Głosy krytyki w niektórych mediach dotyczyły seksizmu i brutalności. Computer Gaming World ostrzegał, że Duke prawdopodobnie wywoła oskarżenia o poniżanie kobiet. Czytelnicy uznali możliwość strzelania do tancerek za niesmaczną i nieodpowiedzialną. W Australii gra została początkowo zakazana, dopóki Free Realms nie wypuścił wersji z aktywną blokadą rodzicielską. W Niemczech umieszczono ją na liście mediów szkodliwych dla młodzieży, w Brazylii zakazano jej sprzedaży po lokalnym incydencie przestępczym rzekomo inspirowanym grą. Oto bowiem 24-letni student medycyny na sali kinowej w São Paulo wyciągnął karabin Uzi i rozpoczął strzelaninę, w której zginęły 3 osoby. Rzekoma inspiracja Duke Nukemem miała być powiązana z pierwszym poziomem Hollywood Holocaust, w której jesteśmy m.in. na sali kinowej i strzelamy do kosmitów. Z racji, że gry były bardzo młodym medium, a skala brutalności w grach w tamtym czasie była coraz większa przez nie tylko Duke Nukem, ale i Mortal Kombat, GTA czy Duma, gry były bardzo łatwą ofiarą do oskarżenia o wszystko co złe. Pomimo kontrowersji był to ogromny sukces komercyjny i krytyczny. Gra zdobyła wiele wyróżnień, a portal PC Gamer odważnie nazwał ją Doom Killerem. Niebawem po premierze twórcy przygotowali rozszerzenie Plutonium Pack, nazywane naprzemiennie jako Atomic Edition. Dodaje on 4. epizod The Birth z 11 poziomami opartymi częściowo na niedokończonych materiałach z pierwotnej produkcji, wprowadza nowych przeciwników takich jak Protector Drones, Pick Cop Tanks i Alien Queen, nową broń Expander oraz boty do trybu multiplayer, a także bardziej rozbudowany system conscriptingu dla moderów. Z czasem projekt doczekał się licznych rozszerzeń robionych przez studia trzecie. Duke Caribbean Life's the Beach, tematyka wakacyjna. Akcja dzieje się na karaibskiej plaży i w hotelach, gdzie Duke stara się przerwać wakacje obcym. Nowe poziomy, odświeżony wygląd broni, np. pistolety wodne i reskin przeciwników dają grze luźniejszy, humorystyczny klimat w porównaniu z oryginałem. Duke in Out DC. Duke musi uratować prezydenta Clintona, porwanego przez obcych. Gra odwzorowuje realne miejsca Waszyngtonu jak Biały Dom, FBI czy Smithsonian. Epizod liczy około 10 poziomów w bardziej realistycznych sceneriach niż w standardowych epizodach Duke Nukem 3D. Duke Nuclear Winter. Świąteczna sceneria. Obcy przejęli kontrolę nad Świętym Mikołajem i atakują Ziemię, a działania toczą się głównie w Arktyce i na biegunie północnym. Dodaje nowe śnieżne poziomy i przeciwników, np. złośliwe elfy i bałwany, co nadaje grze sezonowy klimat w odróżnieniu od typowej miejskiej plenerowej akcji. Duke Nukem Penthouse Paradise. Jednopoziomowy dodatek dostępny z magazynem Penthouse. Duke musi przebić się przez hotel i biura Penthouse'u, gdy obcy wkraczają w trakcie sesji zdjęciowej. Unikalna tematyka, sesja foto w luksusowym otoczeniu oraz muzyka industrialna od Needle wyróżniają to doświadczenie jako krótki, erotyczno-akcyjny epizod. Duke It's Zero Hour. Zawiera 11 poziomów, 12 przeciwników i 5 nowych broni. Fabuła prowadzi Duke'a przez różne epoki i wersje alternatywne, choć tylko wersja dla PC-ów była darmowa. Pod względem gameplayu to rozszerzenie oferuje więcej niż standardowy motyw Alien Invasion i eksperymentuje z nowymi wrogami i interakcjami. Wszystkie dodatki wychodziły mniej więcej w latach 1997-1998. Niedługo po zakończeniu prac nad Duke Nukem 3D twórcy zaczęli pracę nad Duke Nukem Forever. Fani od razu oczywiście zacierali rączki i czekali na więcej informacji na temat tego projektu. W międzyczasie Duke Nukem doczekał się kilku spin-offów serii. Pierwszym z nich jest Duke Nukem Time to Kill z 1998 roku. Pierwotnie wydany jako ekskluzyw na PlayStation 1 i wykorzystujący możliwości generowania obiektów 3D tejże konsoli. Jest to pierwsza gra z serii z taką prawdziwą, nieudawaną grafiką 3D. Wielu fanów po latach porównuje tę grę do Tomb Raidera, ale bardziej nastawionego na strzelanie niż eksplorację. Duke nawet dostał plecaczek, co może sugerować inspirację twórców grami o sławnej pani archeolog. Prześmiewczo niektóre magazyny dały tej grze nazwę Duke Rider. Gra rozpoczyna się od wprowadzającej sekwencji wideo, w
w której Duke jedzie motocyklem w kierunku klubu ze striptizem w centrum Los Angeles. Nagle teleportują się tam świniogliniarze, by przerwać mu zabawę i zamienić motocykl w różowy rowerek dziecięcy. Duke rozprawia się ze świniogliniarzami, a gra się rozpoczyna. Pierwszym etapem gry jest etap centralny. Jest to wewnętrzne miasto składające się z klubu ze striptizem, metra, apartamentu i fabryki. Celem etapów centralnych jest znalezienie 3 kluczowych kryształów i użycie ich do uruchomienia zakrzywiacza czasoprzestrzeni, za pomocą którego Duke musi podróżować do Dzikiego Zachodu, średniowiecznej Europy i starożytnego Rzymu. W każdym scenariuszu Duke znajduje dowody na to, że draki i ich świńskie sługusy w strojach z epoki próbują zmienić historię na swoją korzyść. Duke przechodzi przez kilka etapów, zanim ostatecznie konfrontuje się z potężnym bossem. Pokonuje wszystkie 3 okresy czasu i przeciwników i na koniec Duke spotyka przywódcę draków, Molocha, strażnika bramy i zabija go. Po wyeliminowaniu wrogów Duke wraca do swojego czasu. Kontynuacją tej gry jest Duke Nukem Land of Babies, a także gra na Nintendo 64 Duke Nukem Zero Hour. Zero Hour zostaje wydany w 1999 roku i jedyną z ciekawszych elementów tego spin-offu jest to, że w trakcie gry mogły grać 4 osoby jednocześnie na podzielonym ekranie. Fabuła znów kręci się wokół podróży w czasie, kosmici próbują zmienić bieg historii poprzez wyeliminowanie przodków Duke'a. Lokalizacje, broń, przedmioty i odzież odpowiadają okresowi, w którym znajduje się Duke. W porównaniu do kosmicznie przesadnego tonu stosowanego w większości serii gier, ta zawiera dojrzalsze elementy fabuły, takie jak spotkanie z kółą rozpruwaczem w pobliżu wciąż świeżej sceny morderstwa Mary Jane Kelly w wiktoriańskiej Anglii i poważny obraz przyszłego Nowego Jorku zniszczonego przez wojnę atomową. Rząd wzywa Duke'a do działania, ponieważ kosmici ponownie wylądowali i sieją spustoszenie. Duke walczy z zagrożeniem ze strony obcych na ulicach Nowego Jorku z pomocą kilku żołnierzy piechoty morskiej i ostatecznie uzyskuje dostęp do Statuły Wolności. Tam Duke odkrywa prawdziwy plan kosmitów. Cofnąć się w czasie i zmienić wydarzenia historyczne, zapewniając, że Ziemia stanie się światem, który będą mogli łatwo podbić. Jednak podczas walki Duke zostaje teleportowany w przyszłość, gdzie kosmici zwyciężyli, a ludzie są na skraju wyginięcia. W tej przyszłości Duke będzie walczyć z nowymi rasami obcych, w końcu spotyka małą grupę bojowników ruchu oporu w resztkach Stanów Zjednoczonych, kwatera główna armii w Nowym Jorku. Ruch oporu informuje Duke'a, że kosmici ingerują w historię, tworząc alternatywną przyszłość. Aby przywrócić pierwotność czasu, Duke musi się bronić. Ludzie opracowali wehikuł czasu, aby wysłać żołnierza z powrotem, aby przepisał historię i zniszczył kosmitów. Duke przedziera się do zamku zajętego przez kosmitów, wysadzając po drodze Zeppelina. Wewnątrz zamku stawia czoło najstraszniejszym stworzeniom kosmitów i w końcu staje twarzą w twarz z obcym generałem, obrzydliwym mózgiem. Po pokonaniu stworzenia Duke przywraca oś czasu i oczyszcza Manhattan z zagrożenia ze strony obcych. O ile Time to Kill był oceniany dosyć pozytywnie, tak przy Zero Hour recenzje były dosyć mieszane. Jedni chwalili bogaty arsenał broni i funkcje lokalnego trybu wieloosobowego, inni jak Jeff Lundgren z amerykańskiego czasopisma o grach Next Generation określił, że gry należy unikać, tutaj cytuję, jak radioaktywnych odchodów nietoperzy. W 2000 roku na PlayStation 1 książę wraca w odsłonie Land of Babies. Tym razem pistolet Duke'a Desert Eagle został pomalowany na złoto, a broni takie jak strzelba bojowa, potężny but czy nóż do rzucania można używać bez konieczności ich znajdowania. Nóż można rzucać tyle razy, ile się chce, ponieważ amunicja jest nieograniczona. Na wielu poziomach gracz musi pokonać przeszkody, które polegają na wspinaczce, skakaniu, pływaniu, bieganiu i innych ruchach sportowych, aby się przedostać. Oczywiście, podobnie jak w poprzednich grach, większość poziomów opiera się na znajdywaniu obiektów do pokonania poziomu, takich jak klucze, materiały wybuchowe i tym podobne. Trudność gry jest łatwiejsza niż w poprzedniej części, głównie dlatego, że za każdym razem, gdy wróg zostaje zabity, ego gracza wzrasta. Tak, w tej grze zamiast tradycyjnego paska zdrowia mamy pasek ego. Istnieją również inne obiekty, które również zwiększają ego, takie jak figurka Duke Nukema i jego biografia, która jest przenośna i może być używana w dowolnym momencie do zwiększania ego. Od tej części klasyczny pasek zdrowia został zastąpiony właśnie ego naszego bohatera i zostaje z nim aż do końca. Fabuła zaczyna się od tego, że Duke odpoczywa w klubie ze striptizem, gdy nagle otwiera się portal i pojawia się kobieta, która daje Duke'owi jego stare okulary przeciwsłoneczne. Ale świnie podążają za nią i ją zabijają. Po zabiciu świnek Duke udaje się przez portal, który w przyszłości prowadzi go do podziemnego bunkra. Tam jest kobieta o imieniu Jane, wyjaśnia mu, że kosmici wytępili wszystkich mężczyzn na ziemi, a kobiety zostają schwytane i wykorzystywane jako niewolnice. A Silver Black, hybryda świniogliniaka i małpy, przewodzi atakowi na UBR, czyli Zjednoczony Opór Niemowląt. Pierwsze poziomy polegają na ucieczce z podziemnego bunkra i zestrzelaniu statku Silverbacka w celu uratowania naukowca UBR. W
końcowej sekwencji Uber prowadzi operację ponownego zaludnienia, w ramach której Duke, będący jeszcze żyjącym mężczyzną, w pojedynkę zaludnia całą planetę. Nie wszystkie z tych spin-offów były tragiczne, jednak fani traktowali je jako odcinanie kuponów od marki i cały czas czekali na tę właściwą odsłonę, czyli na Forevera. Tutaj jako ciekawostkę warto wspomnieć, że pierwotnie Duke Nukem Forever miał wracać do korzeni i być platformówką na silniku 3D. Jednak ze względu na kurczącą się kasę w 3D Realms postanowiono zrobić FPS-a, zaś sam pomysł na platformówkę został skasowany. Po fenomenalnej sprzedaży Duke Nukem 3D studio mogło sobie pozwolić na zakup silnika Quake'a 2, by móc zaprezentować swój postęp technologiczny. Wspierał on pełne 3D, płynny ruch kamery oraz akcelerator graficzny OpenGL. Pierwszy zwiastun rozgrywki otrzymaliśmy na targach E3, na którym 3D Realms zaprezentowało kilka dynamicznych sekwencji wybuchów i strzelanin. Podkreślano, że gra będzie posiadała mnóstwo interakcji z otoczeniem, no i co najważniejsze, Duke mógł rozmawiać z postaciami niezależnymi. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem tej prezentacji i już snuli, jak ta gra mogłaby wyglądać. Jedynym pesymistą był tutaj szef projektu George Broussard, dla którego prace szły zdecydowanie za wolno i jak się okazało z czasem, silnik Quake'a 2 nie radził sobie tak dobrze z korytarzami, które były znane w Duke Nukem 3D. Technologia zrobiła twórcom jeszcze jednego psikusa, bowiem w tym samym roku na rynek trafił Unreal Tournament od Epic Games z oszałamiającą grafiką, a niebawem po zakończeniu targów ogłoszono, że prace nad Duke Nukem Forever zostają przerwane, a gra będzie produkowana od zera na silniku Unreal Engine. Potem na parę lat słuch o księciu zaginął i zostały wydawane wspomniane przeze mnie wcześniej tytuły konsolowe oraz port pierwszego Duke'a na Game Boya Color w grudniu 1999 roku. Za kulis docierało do nas sporo informacji, że osobą, która najbardziej spowalnia powstawanie projektu, jest sam George Broussard, wobec którego pracownicy śmiali się, że nie powinien oglądać żadnych trailerów gier, ponieważ usilnie próbuje wcisnąć do Duke Nukema każdą nowinkę technologiczną lub mechanikę zaprezentowaną przez konkurencję. Czarne chmury zebrały się nad projektem w 2000 roku, bowiem firma GT Interactive, będąca wydawcą gry, popadła w problemy finansowe. Całe szczęście dla 3D Realms udało się znaleźć nowego wydawcę, czyli Gathering of Developers. Książę przypomniało sobie w 2001 roku na targach E3, gdzie ponownie zaprezentowano trailer gry. Ponownie gra wyglądała fenomenalnie, pełna akcji, wybuchów i interaktywnych elementów. Jednak na pytanie, kiedy będzie premiera gry, dostawaliśmy tylko informację, że kiedy będzie gotowe, to trafi do sklepów. Kiedy wszyscy czekają na Forevera, ni stąd ni zowąd, bez żadnej kampanii promocyjnej, dostajemy Duke Nukem Manhattan Project, który duchowo wraca do pierwszych odsłon serii jako zręcznościowa platformówka 2D. Pierwotnie w tej odsłonie antagonistą ponownie miał zostać Dr. Proton, niemniej z racji, że nie była znana jeszcze ostateczna wersja linii fabularnej Forevera, zastąpiono go nowym złolem, Mechmorphixem, szalonym naukowcem, który zaraził substancją nazywaną glopem, która zmieniła biedne zwierzątka żyjące w kanałach w świniogliniarzy znanych z Duke Nukem 3D. Całość była podzielona na 8 rozdziałów, każdy po 3 mniejsze poziomy, gdzie na każdym musieliśmy uratować przyczepioną do bomby niewiastę, pokonać bossa i opcjonalnie zebrać znajdźki symbolizujące znak atomowy, które po zbieraniu 10 zwiększały statystyki naszego bohatera. Gra według ocen z Metacritics uzyskała na PC-cie 78% pozytywnych opinii, ale na Xboxie już tylko 48%. Dla wielu fanów była to ciekawa przystawka, jakością wykonania dużo lepsza niż spin-offy z lat 98-2000, ale masa graczy była już zniecierpliwiona ciągłym czekaniem na Forevera. Pamiętajmy, że Manhattan Project był grą typowo budżetową i był sprzedawany za około 20 zł, więc pomimo jego niedociągnięć dalej jest to gra warta uwagi. Od siebie powiem, że jest to pierwsza gra z serii, w którą zagrałem i wiąże się z tym dosyć taka ciekawa historia. Kiedy byłem jeszcze takim małym obywatelem, który coś tam już umiał czytać, ale nie znał w ogóle angielskiego i jak to się powinno prawidłowo wymawiać, to za każdym razem, kiedy odpalałem Manhattan Project, witał mnie wielki napis Duke Nukem. No i dla mnie prywatnie to jest seria Duke Nukem, a nie jakieś tam Duke Nukem. W tym samym roku fani dostali również Duke'a na Game Boy Advance. Kampania składała się z 19 rozbudowanych poziomów, a my mogliśmy odwiedzić mapy rozgrywające się w m.in. Strefie 51, Egipcie, Australii oraz na statku obcych. Gra posiadała tryb wieloosobowy dla 4 osób, mogących brać udział m.in. w pojedynkach deathmatch. Wydawanie znanych FPS-ów na tę konsolę było wtedy modne, jednak serwis IGN przyznał, że ze wszystkich tytułów to właśnie Duke był najlepszym FPS-em na ten sprzęt. Mniej więcej w 2003 roku przez problemy Gathering of Developers 3D Realms znów musi szukać nowego wydawcy. Tym razem został nim Take-Two Interactive, z którym Broussard miał mocno na pięku. Wydawca chciał szybkiego wydania gry, natomiast deweloper w ostrych i czasem wulgarnych wpisach na forach kazał im zamknąć mordę i dać spokojnie pracować, argumentując tym, że przedsięwzięcie jest finansowane z ich własnej kieszeni.
Rok później prasę dobiegła informacja, że 3D Realms znowu zmienia silnik gry i ponownie Forever musi zostać napisany od zera. Tym razem pan Brousseau zauroczył się silnikiem Duma 3 i to właśnie na nim zaczął być robiony chyba już trzeci albo czwarty restart Duke Nukem Forever. Tyle ich było, że sam się już gubię, który to był restart. Wokół wersji zaprezentowanej w 2001 roku narosło przez lata wiele mitów i legend, że byłaby to na pewno niesamowita gra. Całe szczęście parę lat temu do sieci wyciekły pliki tej wersji Forevera i fani mogli na własnej skórze przekonać się, że to był ogromny bałagan i zlepek każdego napotkanego pomysłu w innych grach. Pomijając bugi, błędy techniczne, ta gra sama nie wiedziała, czym chciała być. W tym momencie nawet najwytrwalsi fani zaczynają odpadać, nie wierząc, że ta gra kiedykolwiek wyjdzie, a podtytuł Forever był parodiowany jako ta gra, która będzie powstawała wieczność. W 2004 roku dostaliśmy również Duke Nukem Mobile na telefony komórkowe. Ta gra to prosty, dwuwymiarowy side-scroller posiadający 21 poziomów. Każdy z nich jest pokonywany przez zabicie bossa końcowego, który pojawia się po śmierci wszystkich normalnych wrogów. Po śmierci boss upuszcza kartę klucz, która służy do przejścia na następny poziom. Fabuła gry obraca się wokół porwania Duke Nukema przez obcą rasę, która chce wyssać jego wiedzę z mózgu, podczas gdy ten udziela wywiadu na temat swojej autobiografii Why I'm So Great. Duke jak zwykle musi stawić czoła zagrożeniu, uratować się i pokonać wrogów. W jednej wersji gry akcja toczy się na pokładzie sterowca, z którego Duke ucieka, by ratować Miss Forever Young z więzienia. Później walczy w dzielnicy miejskiej, w rezydencji i na końcu na pokładzie łodzi podwodnej, gdzie pokonuje ostatecznego bossa. Bezpośrednią kontynuacją fabuły był wydany rok później Bikini Project. Gra ponownie wykorzystuje wiele sprite'ów z swojej poprzedniczki i rozgrywa się zaraz po jej zakończeniu. Rozgrywka jest taka sama, z dodanymi nowymi elementami takimi jak plecak odrzutowy, miotacz ognia, odrzutowiec pick-up i wiele postaci bossów na niektórych poziomach. Kolejne spięcia na linii Take-Two 3D Realms następują w okolicach 2006 roku. Wydawca proponuje studiu bonus w postaci $500 000, jeśli gra ukaże się w czerwcu tego roku. Broussard w swoim stylu odpowiada, że o pieniądze nigdy nie prosił, a gra nie ukaże się, bo nie jest jeszcze gotowa. Rok później do ekipy dołącza nowy dyrektor kreatywny Raphael van Lierop, który po ograniu gry stwierdza, że jest ona bardzo bliska ukończenia. Niestety, pan Maruda, czyli Brousseau, uważa, że gra potrzebuje jeszcze co najmniej kilku lat, zanim będzie gotowa. W grudniu tego samego roku dostajemy pierwszy od wielu lat teaser, który tym razem zamiast zachwycać jak poprzednie trailery, był wielkim rozczarowaniem i powodem do drwin. Widzimy na nim kiepskiej jakości cinematic z Duke'em podnoszącym ciężarek i fragmentami gameplayu. Na tę grę czekała już tylko garstka najbardziej oddanych fanów. Kiedy wokół Forevera toczy się coraz większe rozczarowanie, firma Skyzone Entertainment, spod której wyszły obie części Duke Nukem Mobile, wydaje Duke Nukem Arena. Jest to odświeżona wersja poprzednich mobilek zawierająca 21 poziomów z oryginalnej gry, ale wzbogacona o 3 poziomy trudności. Całkowitą nowością jest tryb przetrwania Nukem Death, w którym Duke musi przetrwać kolejne fale wrogów. Trzecią częścią tej odsłony jest bezprzewodowy tryb wieloosobowy, w którym każdy na każdego może grać do 4 graczy. Gracze wybierają jedną z 3 postaci takich jak Duke, Pick-Cop i Spadochroniarz i walczą ze sobą na różnych arenach. Gameplay jest bardzo toporny, jednak pamiętajmy, że to były jeszcze czasy starych Nokii i tych takich śmiesznych strzałeczek, gdzie poruszanie tą postacią wyglądało mniej więcej tak. Wracając do naszej foreverowej telenoweli, przenieśmy się do 2009 roku. Okazało się, że firmie zaczyna brakować pieniędzy, a rozgoryczeni fani śmieją się tylko, jakim cudem dopiero teraz po 12 latach zaczęło im tego brakować. Jakby tego było mało, połowa zespołu deweloperskiego zostaje zwolniona przez cięcie kosztów, a Take-Two, nie mające już cierpliwości ze zrozumiałych powodów, ogłasza, że nie będzie dalej wspierać tego projektu i pozywa 3D Realms do sądu za niewywiązywanie się z umów. Przez trudny charakter Broussarda wszyscy od fanów po Take-Two, po pracownikach firmy kończąc, wygłaszają jednogłośny pogląd, że ta gra nigdy nie powstanie, jeśli pieczę nad nią będzie miało nadal 3D Realms. Niestety wszystkie próby outsourcowania projektu są nieudane. Ostatnią nadzieją dla Duke Nukem Forever było 9 zwolnionych pracowników, którzy postawili sobie za punkt honoru ukończenie tej gry w jakiejkolwiek formie. Mały zespół zostaje zawiązany pod nazwą Triptych Games. Z czasem wniosek sądowy Take-Two zostaje odrzucony, co nie zmienia faktu, że gigant dalej nie zamierza wspierać tego tonącego okrętu. Jakby tego było mało, zespół 3D Realms pożegnał się oficjalnie z fanami w 2009 roku. Kiedy jednak każdy myśli, że wszystko stracone, Triptych Games i cały projekt zyskują nowego sojusznika, czyli Gearbox Software.
Okazuje się, że Randy Pitchford, czyli prezes firmy, jest wieloletnim fanem marki i jego zdaniem Duke nie może umrzeć i wykopuje prawa do marki, a następnie zatrudnia Triptych Games jako podwykonawców. Następnie przekonuje 2K Games, aby wspólnymi siłami ukończyć ten projekt. Jako dodatkowy argument w przekonywaniu 2K zatrudniono zespół Piranha Games, którzy mieli przygotować porty na PS3 i Xboxa 360 i przygotować tryb multiplayer, aby zwiększyć szanse na sprzedaż gry. 3 września 2010 roku na targach Penny Arcade Expo zostaje oficjalnie ogłoszone, że Duke Nukem Forever powraca, a Gearbox, chcąc pokazać, że na poważnie traktuje to przedsięwzięcie, pokazuje na tych samych targach demo gry. Dodatkowo deweloperzy obiecywali, że pozostawią główny kod 3D Realms nietknięty i doprowadzą tytuł jedynie do stanu grywalnego, pozbywając się bugów i niedoróbek. W końcu pierwszą datę premiery gra otrzymała na 3 maja 2011 roku w Stanach Zjednoczonych i 6 w pozostałych krajach. Niestety zostaje ona opóźniona po paru tygodniach, jednak sam fakt, że w końcu po 16 latach Duke dostał datę premiery, mógł być wielkim wydarzeniem. Oficjalnie trafił do sprzedaży 14 czerwca w Stanach Zjednoczonych. Niestety projekt został zjechany od góry do dołu. Innowacyjny książę stał się niewyróżniającym się niczym sztampowym FPS-em. Nawet najwięksi fani odwrócili się od tej gry, a liczne portale branżowe nazywały go klapą roku. Innym jego problemem było to, że to była dobra gra, ale z 1998 roku, a wyszła w 2011. Projekt był klapą finansową, sprzedając się w okolicach 400 000 kopii, co było zdecydowanie poniżej rentowności. Ostatni gwóźdź do trumny serii wbił wydany w tym samym roku co Forever Duke Nukem Critical Mass. Przy czym warto wspomnieć, że jest to jedyna polska gra z serii, ponieważ zrobiło ją rodzime Frontline Studios. Tylko że był on takim krapiszczem, że lepiej się nim nie chwalić. Ponownie mieliśmy w nim zabawę w czasie, gdzie tym razem Duke trafia do rzeczywistości, w której ziemią rządzą obcy, a on jest ostatnią nadzieją ludzkości. Twórcy przygotowali dla nas 39 poziomów i 9 różnych lokacji. Od tamtego momentu aż do teraz nie dostaliśmy żadnej kolejnej odsłony serii, co nie znaczy, że marka jest martwa. Przyjrzyjmy się teraz gościnnym występom księcia, zarówno tym starszym, jak i tym nowszym. Produkcja filmu na bazie marki Duke Nukem jest równie skomplikowana co powstawanie Forevera. Pod koniec lat 90. ogłoszono, że producent filmowy Lawrence Kasanow pracuje nad filmem Duke Nukem. Fabuła miała przedstawiać inwazję kosmitów na ulubiony klub ze striptizem Duke'a. Film jednak nie wyszedł poza fazę przedprodukcyjną, głównie z powodu problemów finansowych. W 2001 roku ogłoszono plany produkcji aktorskiego filmu Duke Nukem przez firmę Kasanowa Threshold Entertainment, jednak film nigdy nie powstał. Jednakże w 2008 roku producent Maxa Payne'a Scott Faye ujawnił portalowi IGN.com, że planuje wyprodukować film Duke Nukem. Faye, który prowadzi firmę produkcyjną Dev Entertainment, powiedział, że ma nadzieję uzupełnić je scenariuszem filmu o Duke'u, który skłoni studio do sfinansowania wersji pełnometrażowej. Jak to określił, z pewnością istnieje duża publiczność, która zna i kocha tę postać. Jednak po tej wersji słuch nagle zaginął. W wywiadzie dla GameSlice w 2017 roku dyrektor generalny Gearbox Software Randy Pitchford zasugerował, że trwają prace nad filmem Duke Nukem. W marcu 2018 roku ogłoszono, że John Cena zagra w filmie Duke Nukem dla Paramount Pictures i Platinum Dunes. Jednak w styczniu 2019 roku John St. John, aktor głosowy głównego bohatera, oświadczył, że żaden film nie jest w fazie produkcji. W oświadczeniu prasowym ogłaszającym przejęcie Gearbox Software przez Embrace Group, produkcja filmu została jednak ponownie potwierdzona. Legendary Entertainment ogłosiło w czerwcu 2022 roku, że nabyło prawa do nakręcenia filmu o Duke Nukem od Gearbox. I jakiś czas temu ponownie dostaliśmy informację o tym, że powstaje albo film, albo serial na bazie marki Duke Nukem. Tylko biorąc pod uwagę, że ten film, czy tam produkcja filmowo-serialowa powstaje już dłużej niż Duke Nukem Forever, to póki nie dostaniemy żadnych konkretnych informacji, traktowałbym to jako taką sympatyczną plotkę. Duke Nukem pojawił się jako grywalna postać w DLC do polskiej strzelanki Bulletstorm. 4 lipca tego roku World of Tanks został wydany tematyczny karnet wokół marki Duke Nukem. Zawierał on m.in. skórkę do czołgu, 40 poziomów inspirowanym tymi z gier z księciem, grywalne postacie Duke'a, doktora Protona z 1 i generała Gravesa, który przebijał się w fabule kilku części. Premierze Duke Nukem Forever towarzyszył wydany w podobnym czasie komiks o księciu pod tytułem Glorious Bastard.
Seria jest moim zdaniem symbolem pewnego upadku, który wynikał przede wszystkim z braku decyzyjności. Po fenomenalnym Duke Nukem 3D nikt nie potrafił zdecydować się, co ta marka ma w ogóle dalej ze sobą zrobić. Z dzisiejszej perspektywy bohater może się wydawać dla niektórych trochę cringe'owy, jednak pokazuje on, że na tak absurdalny humor również znajduje się nawet dzisiaj publika. Jeśli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu Duke Nukem, żebym wiedział, że ktokolwiek słucha tego mojego poplanienia do samego końca. Z gier, które na pewno warto sprawdzić we własnym zakresie, to Duke Nukem 3D, którego bez problemu znajdziecie w odświeżonej edycji na Steamie, Manhattan Project, który również moim zdaniem jest ciekawą opcją do sprawdzenia, jeśli uda Wam się go gdzieś zdobyć. Ciekawym ewenementem jest dla mnie Duke Nukem Forever, ponieważ po wejściu na Steama zobaczymy, że wielu fanów, którzy zagrali w niego po latach, po podejściu na chłodno do tej gry, uznali, że w sumie całkiem nieźle się bawili i dalej jest to Duke pełen absurdów, ciekawych pomysłów, którego wszyscy kochamy. Nie ukrywam, sam pewnie kiedyś sprawdzę tę grę tak z czystej ciekawości, ale więcej niż 2 dychy za nią nie dam. Tyle ode mnie, dzięki, że dotarłeś do końca. Mówił do Was Przemo z kanału Nonie i do zobaczenia następnym razem.